Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku z informacjami o Jurassic World Evolution 2. Koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie przegapić żadnej nowej informacji, bo ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Dzisiaj pomówię trochę o cenie, wersji Deluxe, wymaganiach na pecety i oczywiście pokrótce postaram się omówić trailer. Tak, wiem, ten materiał miał pojawić się w piątek, ale cały weekend spędziłem w pracy i niestety nie byłem w stanie dla was go przygotować, a nie chcę wypuszczać jakiegoś niedopracowanego syfu. Ale bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Od czego by tu zacząć? Mamy tyle nowych informacji, tyle wiadomości. Może zacznijmy od rzeczy, o której na pewno większość z was doskonale wie, chociażby z ostatniego odcinka na moim kanale. Premiera oficjalnie zapowiedziana i oficjalnie będziemy mogli zagrać już 9 listopada, co jest świetną wiadomością, bo to już bardzo niedługo i na szczęście w tej jednej kwestii się myliłem w moich spekulacjach. Miejmy nadzieję, że ta data zostanie utrzymana aż do samego końca i że premiera nie będzie przesunięta. Po drugie, cena. Na dzień dzisiejszy w sprzedaży gra kosztuje 215 zł, a w wersji Deluxe kosztuje 250 zł. A o tym, co w wersji Deluxe, opowiem za chwilę. Po trzecie, wymagania. Będę mówił tutaj już o zalecanej specyfikacji i tutaj Frontier trochę pozamiatało oraz część moich obaw odnośnie wymagań graficznych się sprawdza, bo jeśli chcemy zagrać sobie w jakości Full HD, na najwyższych ustawieniach to grafika z serii 1070 to jest takie minimum. Procesor Ryzen 5 pierwszej generacji jest zalecany, ale jeśli macie coś nowszego lub tak jak w moim przypadku Ryzena 7700X, to uważam, że spokojnie da radę, ale o tym opowiem przy okazji pierwszego gameplayu, jakie mam odczucia, czy procesor daje radę, czy nie. Potrzebne 12 GB RAMu, Windows 10 i 14 GB wolnej pamięci na dysku, żeby grę zainstalować. Miejcie na uwadze, że wciąż mówię tutaj o ustawieniach Full HD. Co widzimy na trailerze? Moje spekulacje o lagunach się potwierdzają i jest to, tak jak mówiłem, ta mniej optymistyczna wersja, bo dostajemy gotową strukturę, ale na szczęście z możliwością kustomizacji. Stawiając drugą lagunę na krawędzi pierwszej, będziemy mogli w ten sposób ją powiększać i jest to już pocieszające, zatem Frontier, brawo wy, wybrnęliście. Z lagun przejdźmy do awiarni. Raz widzimy starą ptaszarnię, raz widzimy jakąś nowoczesną, dużo większą. O co chodzi? Ano wszystko sprowadza się do tego, że nasza stara dobra awiarnia z pierwszej części i z Parku Jurajskiego 3 jest to taka nasza główna struktura i analogicznie jak w przypadku lagun, gdy nałożymy strukturę jednej awiarni na drugą, otrzymamy połączoną, a zarazem powiększoną awiarnię. Wiem, że można połączyć tak 4 razem, ale kto wie, może i więcej. Chociaż nie sądzę, bo nie wiadomo ile miałby to miejsce zajmować. Planuję nagrywać tryb teorii chaosu, bo jak wiemy, zobaczymy tam San Diego, co jara mnie także hej. Mam już nawet sklejone intro do tego, więc jeśli dotrwałeś do tego momentu i chciałbyś zobaczyć, jakie scenariusze będę odgrywać, to napisz w komentarzu chaos, a ja przypnę ci serduszko. W trailerze widzimy całą masę różnych nowych zachowań i interakcji pomiędzy dinozaurami. I większość z nich jest tak mega urocza. Jak już wcześniej widzieliśmy kilka ujęć ze stegozaurami, tak tutaj jest tego jeszcze więcej. No sami zobaczcie, czy to nie jest urocze. Te brachiozaury, no po prostu uwielbiam. Albo Nazutoceratops. Wygląda to obłędnie i mam nadzieję, że jest tego jeszcze więcej. A propos interakcji, to atak Carnotaura na Parasaurolophy. Wow. Albo pojedynek pomiędzy Allosaurem i Chen. To wygląda zarąbiście. Efekt wow to jest to, czego oczekiwałem i dostałem to. Wreszcie walki nie będą tak przewidywalne, to rzucanie się na siebie, no po prostu mega. Wreszcie jest w tym trochę emocji. Obłędne animacje i cieszę się, nie wiem jak to widzę. Im więcej tego oglądam, tym bardziej jestem nakręcony na rozgrywkę. O tak, to jest to, o co mi chodziło, co chciałem zobaczyć w walkach. Tak przy okazji informacyjnego odcinka to dostaliśmy jeszcze screeny z gry z Mosasaurem, Baryonyxem, Ceradaktylem
i kilka ujęć ichtiozaurów i naprawdę mi się one podobają, pomimo że te ich oczy są trochę creepy, to naprawdę mi się podobają. A, no i nie wiem jak wy, ale ja widzę poprawę w teksturach Dimorphodona, albo mi się to tylko wydaje, no nie wiem, sami zdecydujcie. Na koniec wersja Deluxe. Jak na ogół byłem przeciwnikiem kupowania preorderów, tak w tym przypadku nawet jestem w stanie sam go kupić. Bo jednak te dodatkowe 5 gatunków w wersji Deluxe bardzo mnie przekonuje. Tak, zdaję sobie sprawę, że na pewno wyjdą one prędzej czy później w jakimś dodatkowym, płatnym DLC. Ale jak tak patrzę na to w trochę szerszej przestrzeni czasowej, to sama gra dużo raczej nie stanieje. Bo pewnie maksymalnie do 180 zł i to dopiero po jakimś czasie, no nie wiem, załóżmy roku. A DLC pewnie będzie za jakieś 5 dyszek. Więc w sumie dużej różnicy nie ma, ale za to czas, jaki będziemy musieli przeczekać, no już swoje robi. Bugi i tak na pewno jakieś będą, w zwykłej czy to w wersji Deluxe, więc jakieś mniejsze patche też będą wychodzić na bieżąco. Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw w tym przypadku, preorder wersji Deluxe jest naprawdę w niezłej cenie. No i ten megalozaur. No bosko wygląda. Oraz oczywiście Noso, kolejny wodny i latający gatunek. A, no i oczywiście w Deluxe są jeszcze skórki kosmetyczne do pojazdów nawiązujące do oryginalnej trylogii, tak więc jeśli jesteś fanem Parku Jurajskiego, no to wydaje mi się, że warto by było się zastanowić nad wersją Deluxe. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie pominąć żadnej nowej informacji, bo jak mówiłem na początku, ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.